Dzień dobry, witamy serdecznie z dworca kolejowego w Bangkoku. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ wybieramy się w podróż do Chiang Mai, które jest oddalone od Bangkoku w około 700 km i czeka nas 14 godzin podróży. Za bilety zapłaciliśmy 1532 baty, jak dobrze pamiętam, za dwie osoby, za kuszetkę z klimatyzacją. Jeśli dobrze, że tak powiem, wybraliśmy i powiedzieliśmy pani, co mamy otrzymać. Także chciałbym Was trochę oprowadzić po dworcu, co tu się znajduje. No to pierwsza rzecz, tutaj mamy toalety i można wziąć prysznic. Toalety są darmowe, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Kolejna rzecz, która przykuła moją uwagę, to jest informacja turystyczna w języku migowym. Tutaj obok znajduje się pani, która korzysta właśnie z takiej usługi i ktoś jej po prostu przekazuje informacje w języku migowym, więc uważam to za mega, ale to mega duży plus. Tutaj znajdują się kasy biletowe. Warto jest znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku chociaż trochę, rozumie, żeby można się było dogadać i pokazać po prostu palcami, w które dni chcecie gdzie jechać. No jest to bardzo istotne, no fajnie jest dostać bilet na podróż tam, gdzie się akurat chce człowiek wybrać. Kolejna rzecz to taki check-in, jaki tutaj panowie mają. Polega to na tym, że sprawdzają temperaturę. Jakby nie ma mierzenia z ręki, tylko jest duży wyświetlacz i jak się, że tak powiem, dobrze zaświecicie, to nie ma problemu. Przechodzicie sobie bez problemu. Taki widok ukazuje się Wam zaraz po wejściu lub wyjściu, w zależności od tego, co robicie na dworcu. I możecie skorzystać zarówno z taksówy, która jest tutaj, ale możecie też skorzystać z autobusu. My rekomendujemy Wam autobus, ale jeśli chcecie się wybrać taksówką, zawsze ustalcie sobie cenę przed wyjazdem, ponieważ potem kierowcy mogą, że tak powiem, zawyżać swoje ceny i próbować Was trochę naciągnąć. Dodatkowo, jeśli taksówka ani autobus nie jest dla Was najlepszą formą, no to znajdziecie również tutaj tuk-tuki, które tutaj stoją sobie panowie, które można w każdej chwili wziąć i z takiego tuk-tuka skorzystać. Również rekomenduję ustalanie sobie ceny z tuk-tuka przed wejściem do niego. Zauważyłem, że jak się ustali cenę przed wejściem, to oni się tego po prostu trzymają, a jak się ceny jednak ustala przy wychodzeniu, no to w sumie to już musicie zapłacić, bo inaczej to się robi awantura i jakieś niepotrzebne spiny. I jeszcze jedna ciekawostka, a tą ciekawostką jest to, że macie tutaj jeden sklepik z jedzeniem, drugi sklepik z jedzeniem, także nie ma się co przejmować. Jest również naprzeciwko dworca 7-Eleven, w którym można zaopatrzyć się już wiadomo we wszystkie potrzebne produkty. Ja tego nie wiedziałem, dlatego po prostu zakupiliśmy wodę wcześniej, a zostawiliśmy sobie taką rezerwę, że możemy kupić tą wodę na dworcu, ale nie musimy. Jakby wiecie, to jest jeden w sumie z najistotniejszych aspektów i też nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja na w samym pociągu, czy będzie można tam coś kupić do jedzenia, do picia, czy może jest jakiś posiłek, tego nie wiem. Będziemy wszystko relacjonować, ale warto mieć po prostu też swoje rzeczy, żeby nie zostać w podróży tak naprawdę z niczym. Komunikaty wyświetlają się w języku thaju oraz w języku angielskim, także bez problemu można się, że tak powiem, zorientować. Nasz pociąg, nie wiem czy jest gotowy, ale wyjeżdżamy o godzinie 22, więc myślę, że bez problemu za chwilę będziemy się kierować na platformę numer 8 i szukać naszego pociągu oraz szukać naszego miejsca. Platformy, z których odjeżdżają pociągi, są dość dobrze oznaczone. Jest tutaj 3, 2, 1
jako jedna platforma. No i resztę mamy 4, 5, 6, 7, 8, tam chyba do 9. Także są bardzo dobrze oznaczone. Wszystko jest widoczne. No kurczę, ciężko się zgubić, nie? Jest to tak fajnie wszystko tutaj rozegrane, że myślę, że bez problemu jesteśmy w stanie się tutaj odnaleźć. Zresztą nawet gdyby się coś działo, to jest tutaj obsługa, zawsze można zapytać. Ktoś pomoże, doradzi, podpowie, także totalny luz. To jest kolejna ciekawostka, jest klima. W tej hali dużej, gdzie byliśmy wcześniej, jest po prostu klimatyzacja, także bardzo przyjemnie się odpoczywa w takim miejscu, bo no nie powiem, jeśli są wysokie temperatury, to ta klimatyzacja jest faktycznie użyteczna. Także bierzemy zaraz swoje plecaki i lecimy podróż pociągiem. Chiang Mai, yes. Nie. Jak Asia, pierwsze wrażenia po wejściu? Będzie ciekawie, bo nie spodziewałam się czegoś takiego, ale okazuje się, że siedzenia, na których siedzimy, to będzie z tego łóżko, więc początkowe wrażenie było takie, że jednak zarezerwowaliśmy sobie przez przypadek jeden sypialniany i jeden siedzący i mieliśmy takie oj, ale okazało się, że da się to rozłożyć i to jest nasza miejscowa do spania, więc będzie ekstra. Dokładnie, ja też tak uważam i jest klimatyzacja, więc Jest kupiliśmy klimatyzacja. git. No do tego teraz czekamy, aż pan tutaj rozłoży nam wszystko i możemy startować. No oczywiście jak już będziemy na miejscu, a chyba pan idzie do nas, no to wtedy się po prostu przejdziemy po całym pociągu. Teraz widać, jak pan tam rozkłada te dwa siedzenia na łóżko. No to idzie taki materacyk, prześcieradło, poduszeczka i tak będziemy dzisiaj spać. I wszystko się zgadza. Proszę bardzo, tak wygląda tutaj łazieneczka. O, teraz będzie lepiej widać. Można ząbki umyć. Wszystko elegancko. Tak wyglądają tutaj jakieś zapasy. O, jestem w kamerce, przed chwilą byłem. Tutaj jest kolejny wagon sypialniany. Pani się uchyla, nie chce być filmowana. To nie będziemy filmować. No za chwilę pójdziemy sobie w drugą stronę. Zobaczyć jak to wygląda. Asia tutaj czeka, aż się wszystko rozłoży. Tutaj nam pan działa. No i elegancko, wszystko świeżutkie, czyściutkie. Pan tu zasłonkę nam zaraz ogarnie. Będzie spanie. Dobra, czas się przejść w drugą stronę na jakieś zwiady. Nie wszystkie tutaj wagony są sypialniane. Idziemy sobie, wychodzimy, część ludzi już jest. Tutaj pan wszystko rozkładał. Tutaj znowu łazienka do mycia się i tutaj czyste kołderki, elegancko. Tutaj mamy toaletę, można wejść. O, można wejść. Tak wygląda toaleta w pociągu. Kurna, elegancko. Jest dziurka, jest tutaj prysznic. Tutaj widzę, że w ogóle można wziąć prysznic, z tego co widać, bo jest tutaj klameczka na prysznic i można się wykąpać jak coś. No i dla Europejczyków papier, jak potrzeba. Także tak wygląda łazienka. Okej. I tutaj jest na przykład wagon, w którym można siedzieć, czyli taka klasyczka. Tutaj kolejna łazienka. No to idziemy jeszcze dalej zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj pewnie ludzie rezerwują na jakąś krótszą podróż.
jak jadą kilka przystanków, nie tak jak my 14 godzin w podróży, to chyba bym nie wysiedział na takim. Chociaż z drugiej strony jakoś jak lecieliśmy, to było spoko. Tutaj jakaś kolejna klasa chyba jest, jakaś taka miejscóweczka, jeszcze inna. Także widzicie, co przedział, to się nam tutaj wszystko zmienia. No pociąg nie jest za specjalnie wypełniony osobami, także nie ma za dużo ludzi. Kolejne toalety i kolejny przedział. Także kolejny przedział się tak prezentuje. Półeczki, wszystko jest elegancko. Ludzie sobie tutaj chillują. Jest wiatraczek, czyli to przedział taki bez klimatyzacji. Ciekawostka. Jest tutaj też miejsce zarezerwowane dla mnichów i jakichś starszych osób, więc to pokazuje też, że jest szacunek do tych osób. No i co? No i kolejny taki przedział. Także myślę, że to są takie przedziały na mniejsze dystanse. Tutaj jest umywalka, żeby się ogarnąć. Tutaj pani coś sprzedaje, bardzo fajna opcja. Tak jak w naszych polskich PKP zawsze była osoba, która chodziła z zimnym piwem na niektórych stacjach, tak tutaj pani sobie po prostu sprzedaje wodę i jedzenie. Była u nas wcześniej, także teraz się znajduje tutaj. Okej, chyba wbiłem na sam koniec, a w zasadzie na początek pociągu, gdzie tutaj jest już pan, który coś pisze, więc mi nie będziemy przeszkadzać. No i tu tak to sobie wygląda. No myślę, że całkiem ciekawy trip. O jakichś ciekawostkach, udowodnieniach pewnie będę nagrywał już jutro, ale wygląda to całkiem dobrze. Tutaj panie się zaopatrzyły w wodę, w jedzenie, także za chwilę wyruszamy. Za 2 minuty mamy odjazd. No i zobaczymy, czy przyjeżdża punktualnie. เราอยู่ฝั่งฮอลแลนด์ Poland! ฮอลแลนด์ Yes ฮอลแลนด์อร่อย อร่อย Zastanawia mnie, po co jest QR kod na tym bilecie, bo pan nam skasował w taki sposób, że przeciął ten bilet. Tak jak widzicie, jest on już w tym momencie przecięty i to pan uważa za skasowany. Jak pokazywałem wcześniej, jest stosunkowo mało ludzi, więc myślę, że no, podróż będzie bardzo spokojna i przyjemna. Cześć, dzień dobry. Właśnie dojeżdżamy do Chiang Mai. Mamy piękne widoki za oknem. To, co się tu dzieje, to jest taka petarda. Ta zieleń, która nas otacza, jest takim sztosem, że jak wstaliśmy, to no jest super. Jechaliśmy 14 godzin. W sumie większość drogi przespaliśmy, więc obudziliśmy się koło 8-9. A planowany przyjazd jest o godzinie 12. Więc jeszcze porobiliśmy kilka swoich rzeczy i zaraz wysiadamy w Chiang Mai. Dokładnie tak jak Asia powiedziała, zieleń jest tutaj niesamowita. Ja miałem tak dość przespaną noc. Gdyby się ktoś zastanawiał, jak tu jest z bezpieczeństwem, to są kamery i że tak powiem, nie ma tu żadnych jakichś przypałów ani nic. W miarę spokojnie było w nocy, mimo że mamy tutaj dzieciaki w przedziale, to nie było jakiegoś przeszkadzania. Widoki robią wrażenie, jest naprawdę spoko. Ja teraz siedziałem sobie i pracowałem. Jak wstałem, nie mam tego nagranego, ale jak wstałem i poszedłem do toalety, to drzwi po prostu do przedziału były otwarte. Może wrzucę tutaj gdzieś nagranie tego, bo widziałem, że Asia na story to nagrywała. Także no po prostu mam takie wrażenie, że tutaj większą odpowiedzialność za siebie muszą wziąć ludzie sami, nie? Czyli jak się wychylasz, to wiesz, że możesz wypaść, nie?
i w Polsce jak ktoś jeździ pociągami, to wie jak to wygląda, nie opieranie się o drzwi, nie klikanie i tak dalej, wszystko dobrze zamknięte. Tak tutaj jednak tak nie ma. Wychylisz się, wypadniesz, twoja wina, nie? Jakby nie ma z tym problemu. No, także lecimy sobie dalej. Została nam już chyba pół godzinki. Obsługa właśnie tutaj chodzi i tutaj widzicie panią, która ogarnia rzeczy, żeby pozbierać te wszystkie kołdry, prześcieradła. Jak widać, część łóżek jest już złożona, także tak to się wszystko prezentuje. Dotarliśmy właśnie do Chiang Mai i zbieramy się. Widzę, że tutaj serwis sprzątający już działa w pełni. Ostatni Dezynfekcja, pasażerowie mycie wychodzą. okien, full service, sprzątanko i zbieranie pościeli, bo następne będzie zakładanie nowych pościeli dla nowych osób. Dokładnie Więc jest tak, wszystko pięknie. także pakujemy się i uciekamy. Proszę bardzo, tu jest serwis czyszczący, także pociąg dojedzie czyściutki. Tak on się prezentuje w całości. Nawet nie widziałem, że on był takiego koloru. To był nasz przedział, w którym spaliśmy. Jest jeszcze głośno, bo maszyna tutaj działa. Pracownicy tutaj sprzątają. No super sprawa. Ogólnie mega polecam skorzystać właśnie z pociągu. Ja w ogóle nie czuję się, jakbym podróżował przez te 14 godzin. Kupa czasu, lekkie uderzenie takiego ciepła. No, elegancko. Lecimy się zameldować. Proszę bardzo, można sobie snaki kupić bezpośrednio. Jest jeden sklepik, minęliśmy, teraz jest drugi sklepik. Przed nami jest kolejny sklepik. Widzę, że jakiś tam street food pani ma. Także nie ma się co obawiać. Tutaj wszyscy dbają, żebyśmy głodni nie chodzili i żebyśmy zawsze mieli dostęp do wody. Także można ją wszędzie kupić. Że w Tajlandii naprawdę wszędzie jest dostępna woda. Często też dostajemy wodę za darmo, co jest bardzo miłe, bo to jest po prostu kilka batów, powiedzmy 10-14 batów za butelkę, więc to około złotówki, 2 złotych kosztuje butelka wody w zależności od pojemności. Na każdym rogu kupicie butelkę wody albo możecie napełnić wodę za darmo, więc to jest świetna opcja. Tutaj jest stanowisko do mycia rąk, co zaraz uczynimy. A tutaj fontanna ze słoniem. To co? Okej, złapaliśmy transport i transport wynegocjowałem nam za 40 batów za osobę, żebyśmy dojechali. Ogólnie no, trzeba się targować, nie? Bo pokazaliśmy miejsce i wiecie, to jest tam 3 czy 4 kilometry. Dzisiaj po zameldowaniu się będziemy rozmawiać na temat tego, jakim tutaj środkiem transportu się najlepiej poruszać i najprawdopodobniej będzie to skuter, czyli wypożyczymy sobie za 200 czy 300 batów na dzień skuter i po prostu będziemy się nim poruszać, bo tak jak widzicie, jest gruby transport. My mamy tutaj że tak powiem plecaki, więc nie jest to idealna opcja, już na pewno nie w 2 osoby z 2 dużymi plecakami wracać skuterem, więc myślę, że dojedziemy. Tu jakaś też pani się gdzieś pakuje, tak to sobie wygląda. No i opuszczamy dworzec w Chiang Mai i lecimy do naszego hostelu.
Pan hajsik zgarnął. My jesteśmy na miejscu, więc idziemy zrobić check-in. Wchodzimy do naszego guest house'u zrobić check-in. Szybki room-tour pokoju, z którego zrezygnowaliśmy. A zrezygnowaliśmy z niego dlatego, że to, co się tutaj dzieje, to jest już gruby hardcore, a nie zapłaciliśmy tak mało za ten pokój, więc zapytaliśmy pana, czy możemy go zamienić i on stwierdził, że tak, więc zamieniamy, bo tamten ma dużo większą przestrzeń. Dobra, dotarliśmy do naszego pokoju właściwego, na który się wymieniliśmy. I w sumie wymieniliśmy się z korzyścią dla pana, bo ma teraz lepszy pokój, w sensie tamten pokój był z łazienką, ten pokój nie jest z łazienką. Tutaj Asiula coś ogarnia. Tutaj są nasze łóżka, mamy klimatyzację. No i tak się prezentuje mniej więcej nasz widok. Także mamy taki, że tak powiem, 2 razy większy pokój, a myślę, że z korzyścią tutaj dla nas będzie mieszkanie przez te kilka dni. Ale to też bardzo ważna lekcja dla nas, bo 2 pierwsze noclegi były mega super, więc teraz już postanowiliśmy, że nie będziemy na 5 dni wykupować noclegu, bo na tyle kupiliśmy, żeby jak coś to ogarnąć sobie wcześniej coś innego. Dokładnie. Czuję tutaj dobry vibe, zaraz pewnie wyjdziemy na miasto. Jest tutaj fajny blat, gdzie będę mógł sobie spokojnie pomontować filmy, także ja się tym nie przejmuję. Właśnie wyszliśmy z naszego guest house'u. Jak się tutaj prezentuje dzielnica. Tak to sobie tutaj wygląda. Ogólnie wygląda mi to na bardzo cichą i spokojną okolicę. Tu mamy zamknięty 7-Eleven. Idziemy coś zjeść, żeby energia wróciła, bo mnie dopadło takie spanie, jak tutaj przyjechaliśmy, że w zasadzie chwila, moment i odleciałem. Dodatkowo bardzo cieszę się z tego powodu, że zrobiliśmy taki trik, że mamy te 2 karty i mamy ten nielimitowany internet. Co będę mówił? No często jest tutaj słaby ten internet w tych hotelach czy hostelach. Dzisiaj taki luźny dzień. Można śmiało powiedzieć, że zapoznawczy. A potem będziemy eksplorować tutaj najbliższe rejony. Pierwszy street food upolowany. Wzięliśmy takiego, nie wiem jak to nazwać, pierożka, który pochodził z takiego baru. Nie wiem, czy dobrze wiem, ale wydaje mi się, że to jest coś a la bao dao, taka bułeczka ichniejsza. Ja coś tak podobnego jadłam w Krakowie kiedyś i też się serwuje w takich ciepłych misach. Więc możliwe, że to jest po prostu bao dao bułeczka. Jeśli tak, to będzie mega pyszne. My wzięliśmy wersję z fasolą. To jest taka bułeczka. Tak to wygląda. Jest cieplutka. Ja też chcę. To jest w ogóle na słodko. Bardzo pyszna, jest sporo nadzienia. Kompletnie nie przypomina to tego bao dao, które jadłam w Krakowie. Aczkolwiek nie wiem, co to za potrawa. Mówiła pani red beans, czyli... Tak, z czerwoną fasolą w środku, ale to jest jakby dżemik taki. No. Mega pycha. Myślę, że jeszcze weźmiemy jakiś smak. Ja też tak myślę, że spróbujemy. Posmakowało nam, więc stwierdziliśmy, że bierzemy teraz z wieprzowiną. Jestem mega ciekawy, jak to będzie smakować. Tu nam pani nałożyła, już szykujemy hajsik. No, bardzo dobre to jest. Zamówienie Asi w postaci kawy z bubble tea, z tymi bąbelkami. Zaraz wam powiemy, ile nas pani policzyła. Pani wzięła za to 35 batów, także myślę, że bardzo dobra cena, bardzo fajna miejscówka.
pani ma kolendrę. O, mango sticky rice jest. Niczkę. Chcesz? Pokazuje moją temperaturę i mówi, że nie mam maski, co jest prawdą. Pani myśli, że coś chcemy? Nie, my chcemy... To jest sushi z sałatką jarzynową. Tak. Proszę Państwa, sushi z sałatką jarzynową. Ciekawe, czy jest na Kieleckim. Piękno tajskiej kuchni, smaków, gościnności, zapachów wciąż nas zaskakuje. Pani podeszła do nas, zapytaliśmy ile kosztuje, co chcemy, pokazaliśmy palcem, bo w wielu miejscach jest tak, że możecie sobie po prostu palcem pokazać na potrawę, którą chcecie, ale nie oczekiwałbym za bardzo tego, że dostaniecie faktycznie zawsze to, co jest na obrazku. Trzeba mieć to na uwadze, że to tak do końca nie zawsze działa, ale ogólnie jeszcze mi się chyba nie trafiło nic, co byłoby w jakiś sposób niesmaczne albo czego bym nie chciał jeść. Wiadomo, czasem się trafi ze smakiem bardziej, czasem mniej, ale ogólnie zawsze na plus. Właśnie wbiliśmy na imprezę urodzinową, dostaliśmy ziemniaczki i świnkę, która się tam piekła, bo chcieliśmy nagrać świnkę i Państwo nas zaprosili i w ogóle przyniosą nam piwko, więc okazało się, że to są 60. urodziny pani i ona sobie tu świętuje i zaprosiła nas do tego, żebyśmy świętowali razem z nią. Ej, to w ogóle pokazuje, jaka to jest gościnność, że prosto z ulicy zostaliśmy zaproszeni na imprezę urodzinową, gdzie totalnie nic, że tak powiem, nie zrobiliśmy. Uśmiechnęliśmy się i nagraliśmy świnkę, naprawdę. Więc społeczność tutaj jest mega otwarta na nowe osoby i właśnie nam tutaj pani będzie lała changa. Jako ciekawostkę powiem tylko tyle, że ta wizyta na tych urodzinach uważam, że jest samospełniającą się przepowiednią. Z prostej przyczyny, dosłownie 10 minut temu, zanim skręciliśmy w tą uliczkę, powiedziałem do Asi, ogólnie nie pijemy na co dzień alkoholu, w sensie jest obecny u nas alkohol raz na jakiś czas, raz na parę tygodni, także nie ma regularności w tym wszystkim. Ale powiedziałem, no i kurczę, jesteśmy tutaj, spróbujmy changa, to jest takie ich piwo, nie? Dużo trzeba było. Chang przyszedł do nas sam, nie? A ja powiedziałem, no skoczymy do 7-Eleven, kupimy tam changa i tak dalej. A tutaj dostaliśmy changa z lodem w ogóle w kubeczkach, więc czy może być lepiej? Pewnie może być, ale i tak jest już zajebiście. Moi drodzy, to był fantastyczny dzień. To była fantastyczna podróż z Bangkoku do Chiang Mai. Jesteśmy mega zajawieni podejściem ludzi tutaj, tym spokojem, tą radością tych ludzi, których tutaj spotykamy, tą spontanicznością. To jest coś świetnego. Także się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Dokładnie, ale ja tak właśnie siedziałem sobie, piłem sobie tego changa, słuchałem tej ich muzyki, bawiliśmy się z nimi i miałem takie, kurczę, tu trzeba być, nie? Ja tu po to przyjechałem, po uśmiech tych ludzi, po tą życzliwość, po tą otwartość. No kurczę, coś po prostu pięknego. Tak więc kończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się jutro. Cześć!